Wiesz, że żyją tu jedne z najrzadszych lwów na świecie? A zamek z polskimi korzeniami, który kiedyś stał na wzgórzu, dziś leży na równinie? Będą też wysokie punkty widokowe i jarmark z niecodziennym brzmieniem. Zapraszamy do Ostrawy w świątecznym klimacie. Jako że Ostrawa była głównie prezentem mikołajkowym dla córek, to na pierwszy rzut poszły zwierzątka. Najbardziej kolorowe miejsce, przynajmniej o tej porze roku. Barwne flamingi powodują uśmiech na twarzach już na samym wstępie. W sumie opowiadaliśmy o nich nieco, gdy widzieliśmy je na wolności na Cyprze. Choć nie z takiego bliska. Polecamy. Zoo w Ostrawie to obiekt wyjątkowy, to również przepiękny ogród botaniczny. Zimą co prawda może trzeba sobie tutaj więcej wyobrazić, ale na pewno latem łatwo docenić ten urok. A to drugie największe zoo na terenie Republiki Czeskiej. My ze Śląska mamy tu raptem godzinkę dojazdu, więc chętnie korzystamy i wiemy, że Polacy to około 1/3 zwiedzających w tutejszym zoo. I dlatego wiele opisów można znaleźć też na przykład w języku polskim. Dla porównania, ostrawskie zoo jest ponad 2 razy większe od tego w Chorzowie. Nic dziwnego, że jest tu mnogość przeróżnych zwierząt. Odnajdziesz tu ponad 450 gatunków i ponad 6000 osobników. Około 1/3 tutejszych gatunków zwierząt jest zagrożona wyginięciem, bo trzeba pamiętać, że to jest główna misja każdego ogrodu zoologicznego – ochrona fauny naszej planety. Rzecz niezwykła, bardzo mocno zagrożony wyginięciem, jeleń wietnamski. Tu można je podziwiać, no niestety nie zimą, bo ścieżkę mamy zamkniętą, a wygląda to bardzo urokliwie na wysepce, ale za to bilety zimą są tańsze, więc i tak warto przyjechać. Innym przykładem są lwy indyjskie, których na świecie jest zaledwie 350 sztuk. Niemal na naszych oczach, bo ledwie kilka dni przed naszą wizytą połączono tu w parę samca i samicę. Wszystko przebiegło zgodnie z oczekiwaniami. Czy z tego spotkania urodzą się lwiątka? Byłoby cudownie. Nie można oczywiście zapominać o rozrywkowym aspekcie. Amelka świetnie się czuła na statku, czyli po naszemu na farmie. Zwierzęta hodowlane jak kózki, owieczki i kaczki to zawsze doskonała atrakcja dla najmłodszych. Są też oczywiście spore place zabaw ze skomplikowanymi konstrukcjami do biegania i szaleństw. Zostaw dla Amelki łapkę w górę. Zoo ma wielką rolę edukacyjną, a tu jeden z dowodów. Palmowy olej, postrach przyrody. Uważajcie, co kupujecie i co jecie, bo w chipsach, lodach, czekoladach i różnych innych herbatnikach i kosmetykach dużo się go znajduje, a te wszystkie zwierzątka są przez to zagrożone. Jak wspomniałam wcześniej, w ogrodzie zoologicznym jest wiele tablic również po polsku z licznymi ciekawostkami. Oto kilka z nich. Poroże jelenia syberyjskiego może ważyć aż 15 kg. Hipopotam zjada codziennie do 60 kg trawy, ale to i tak nic w porównaniu ze słoniami indyjskimi, które zjadają każdego dnia aż 250 kg zieleniny. Do tego piją 200 litrów wody. Nic dziwnego, że na sen pozostaje im tylko 2 do 4 godzin. Znajdziecie tu nie tylko zwierzęta, ale i piękne rośliny, a to różaneczniki, podobno największe ich skupisko w całych Czechach i Słowacji. Wiosną muszą przepięknie kwitnąć. Zoo jest połączone z parkiem botanicznym. W ciepłych miesiącach z pewnością docenisz spacer ścieżkami cienia, lasu czy wody, której tutaj dzięki licznym stawom i zbiornikom nie brakuje. Zachwycają rośliny bonsai i przeróżne trawy, które nadają klimatu egzotyki, a kolorem uderzą cię również szklarnie. A wiesz, że w Ostrawie jest zamek i to związany z Polską? Jako że mamy tak blisko do Ostrawy, no to oczywiście znajdujemy tutaj polskie akcenty i ten zamek, który stoi za mną, pochodzi z XIII wieku, a zbudowali go piastowscy księżęta opolscy. No i co ciekawe, jesteśmy w dzielnicy, która nazywa się Śląska Ostrawa, a dawniej nazywała się Polska Ostrawa. Na rzece Ostrawicy przebiega granica między Śląskiem a Morawami, stąd potrzeba jej umocnień. Jednak już w pierwszej połowie XIV wieku władcy cieszyńscy oddali hołd królowi Czech i zamek przestał być granicznym. Jego znaczenie malało, a dodatkowo był często niszczony.
Co ciekawe, z powodu szkód górniczych pod koniec XIX wieku zamek osiadł nawet o 8 do 16 metrów. Dlatego warownia, która w momencie budowy stała na wzniesieniu, dziś znajduje się na równinie. W XX wieku ten gotycki obiekt mocno ucierpiał, ale później miasto się za niego wzięło i teraz jest ładnie zrewitalizowany, udostępniony, a my trafiliśmy tu specjalnie w dniu świętego Mikołaja. Wtedy odbywa się tu właśnie jarmark i z tej fajnej okazji tutaj korzystamy. Wiele na zamku się działo. Była scena, gry i zabawy dla dzieci, a nawet zaciągnęli mnie do pracy. Co ciekawe, zamek dwukrotnie gościł przyszłe królowe Polski w drodze na ich śluby. Annę Habsburżankę oraz Cecylię Renatę Habsburżankę. Miasto Ostrawa rozwinęło się na drugim brzegu Ostrawicy. Zanim o nim opowiemy, zregenerujemy siły w restauracji na rynku i nie będzie to smażony ser. Ostrawa w mega świątecznym wydaniu. Najpierw jarmark i szopki na Starym Zamku. Przemknęliśmy przez jarmark na Starym Rynku, do którego jeszcze wrócimy. A teraz w restauracji czeska Wigilia. Tego się nie spodziewaliśmy, że tak nas tutaj ugoszczą. Mamy karpia, dorsza na szałocie i do tego była jeszcze zupka rybna. Smacznego! Karp oraz zupa były bardzo dobre, ale dorsz był nieco przesuszony. Być może to dlatego, że Czesi dostępu do morza nie mają. To i z rybami morskimi sobie nie radzą. Przed jarmarkiem spieszymy na widokowy punkt, zanim nam go zamkną. A trzeba się wspiąć na 73 metr, ale na szczęście windą. Fantastyczny widok za mną na całą Ostrawę, a to wieża Nowego Ratusza, najwyższa w całej Republice Czeskiej. Byliśmy tu jakieś 2 lata temu, kiedy zwiedzaliśmy szlak Silezjanka, czyli wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego. W Czechach zaczynamy z wysokiego C, czyli od najwyższej wieży całej Silezjanki w Ostrawie, w Nowym Ratuszu. Wspomożemy się wcześniejszymi nagraniami, żeby pokazać kolejną wieżę Ostrawy i Silezjanki, która dostarczy jeszcze więcej adrenaliny. Tymczasem zapadł zmierzch i pozwolił na rozkoszowanie się światełkami. Ale pamiętajcie, że jesteśmy w Czechach i tu wszystko jest nieco inaczej. I ze sceny zamiast świątecznych nut wydobywa się zgoła inne brzmienie. Co o tym sądzisz? Už má to hotový a dospí, že je nese náš malej žaludek. Už se celej třese se představou. Jarmark jest bardzo uroczy. Jednolite drewniane budy, wiele ciekawego rękodzieła i potencjalnych pięknych podarunków. Miła atmosfera i przystępne ceny. Największą frajdą, oczywiście poza czeskimi zespołami, jest diabelski młyn. Biletowany przejazd to w sumie ponad 15 minut przyjemności. Pozwala więc dłuższą chwilę nacieszyć się widokami Ostrawy z góry. Do tego zadania wyśmienicie sprawdzi się też inna okoliczna atrakcja i nasz mały powrót do przeszłości. W Ostrawie jest jeszcze druga wieża widokowa należąca do Silezjanki. Ta jest całkiem nietypowa, bo powstała na terenie dawnej huty. Dzisiaj stoi tu wysoka wieża na ponad 70 metrów i jest czymś naprawdę efektownym i wow. Tak wykorzystywano stary wielki piec przemysłowego kompleksu w Dolnych Witkowicach. Atrakcja nazywa się Bolt Tower, a to na cześć Usaina Bolta, jamańskiego sprintera, który przy okazji zawodów ochrzcił obiekt. Kompleks hutniczy nie jest już obecnie czynny, ale wcześniej w tym potężnym piecu każdego dnia produkowano aż 1200 ton surówki hutniczej. By dostać się na sam szczyt, trzeba przejść industrialne zakamarki, a na sam koniec spacerować po spiralnej kładce okalającej komin pieca. Kształt symbolizuje płomienie, które kiedyś wydobywały się z tego giganta. No i jesteśmy na samym szczycie. Dojście budzi trochę adrenaliny, ale wcale nie ma tak źle. Dziurawe podłoże, więc dla niektórych to jest utrudnienie, ale widoczki są fajne, co prawda industrialne,
ale to też jest ciekawe. To jak, dałbyś radę wejść? Poza widokami jest tu też kawiarnia Bolt Cafe, w której można odpocząć przy dobrym słodkim. Oglądając te ujęcia, trochę zatęskniliśmy za cieplejszą aurą. Podobnej temperatury zaznaliśmy w motylarni zwanej tu Papilonią. Mieści się tuż przy Starym Rynku. Na 200 metrach kwadratowych zainscenizowano tropikalną wyspę Robinsona. Egzotyczne motyle latają nad głowami. A wiesz, że żyją one tylko kilka tygodni? Zresztą nie zawsze umierają naturalnie. No właśnie, są tu też inne zwierzęta, jak malutkie ptaki czy żółwie. Kolorowy zawrót głowy. Nieco o motylach opowiadaliśmy, gdy zwiedzaliśmy motylarnię we Władysławowie. Zatem odeślemy do tamtego filmu. A Ciebie pozdrawiamy.